Witam wszystkich. Dziś w Anglii już prawie wiosna, więc wyciągnąłem swoje sprzęty. Jedziemy do sklepu na zakupy. Jedziemy do Salisbury'ego po chlebek. Nie chcę mi się autkiem jechać. Przejedziemy się rowerkiem. Na bagażniku gumy, przypniemy sobie zakupy, no i ruszamy. Auto zostaje w domu, a my jedziemy rowerkiem. Nie wiem, czy to w całej Anglii, czy tylko w Epsom jest dużo takich przejściówek między ulicami, czyli wyznaczone są takie chodniki, gdzie można sobie skrócić drogę i trzeba chodzić głównymi ulicami. No właśnie przejeżdżamy przez park i zaczynają kwiatki wychodzić. Jedziemy do Salisbury'ego, tam jest polska półeczka, no i tam jest polski chleb. Mamy niedaleko w ogóle polski sklep, ale tam jeżdżę autem na dłuższe zakupy, a tu mogę się przejechać na rowerku. No już trochę ludzi powychodziło do parku, już poczęli wiosnę. Już widać pierwsze kwiatki. No i w Anglii jak nie jedzie, można przechodzić na czerwonym świetle, tylko oczywiście na własną odpowiedzialność. Ale gdyby coś się stało, to oczywiście jest to wasza wina. Tutaj w Epsom jest mało ścieżek rowerowych. Są wyznaczone pasy na jezdniach dla rowerzystów. Także trzeba korzystać z chodników. To jest bardzo ciasno i bardzo niebezpiecznie. Lepiej zejść i przejść sobie na piechotkę. Tak jak właśnie teraz robię. A zaraz zejdziemy do ścisłego centrum. Tam już w ogóle nie wypada jeździć po chodnikach na rowerach. Mogłem jechać inną trasą na rowerze, ale chciałem przejść tutaj przez centrum, zobaczyć, co tu się dzieje. Dawno tu nie byłem. No, cisza i spokój. W ogóle Epsom to jest bardzo ciche takie miasteczko i spokojne. Znajduje się ono w środku obwodnicy Londynu, czyli M25. A mówią, że wszystko, co jest w środku tej obwodnicy, to należy do Londynu. Czyli taki to jest niby duży Londyn, ale Epsom ma swoje prawa miejskie. To jest oddzielne miasteczko. Także niby Londyn, a nie Londyn. Mówią, że jak autobusy czerwone z Londynu przyjeżdżają, to jest Londyn. No i charakterystyczna dzwonnica w centrum miasta. Jakieś wodopoje. Tutaj zawsze soboty, piątek, sobota, niedziela. Tu jest targi, już wam kiedyś pokazywałem, jak to wygląda. Tu jest pomnik takiej pani, która zginęła na derbach w Anglii. W Epsom gdzieś konią stratował, wpadła pod konia. No i zabili jej tutaj taki pomnik. No bo nie wiem, czy wiecie, ale Epsom to jest takie miasteczko, tu jest największa
gonitwa koni w całej Anglii. Zawsze przyjeżdżała tutaj królowa. No niestety teraz już królowej nie ma. Nie wiem, czy król będzie odwiedzał. No już niedługo będzie znowu gonitwa. Także zobaczymy. No i tak wygląda nasze centrum Epsom. Mniej więcej. Banki, restauracje, sklepy. Tu mamy takie duże centrum handlowe. Ashley Center. Tu jest wejście i tam z tyłu idzie, się ciągnie aż tam, bo z tamtej strony wejście. I tam też są sklepy spożywcze, ale tam nie ma polskiego chleba, więc musimy jechać kawałeczek dalej po polski chlebek. Jest, ale ten angielski taka gąbka, nie chleb. No i wieczne remonty domów. Praktycznie rusztowania to nie znikają. Co chwila przestawiają i odnawiają nowe budynki. No tutaj jest taki najładniejszy. No okej. Przez centrum muszę przejść na piechotkę. Prawda, mógłbym tam jechać po ulicy, ale to bym wam nic nie pokazał. Nie tylko ja na rowerku wyszedłem, ale już widać dużo rowerzystów. Idziemy dalej. Czerwone ludzie już przechodzą, no ale tutaj jeszcze jeżdżą. Że trochę to było niebezpieczne. No poczekamy. Nigdzie nam się nie śpieszy. No chyba pójdę. Nie będę dłużej czekał. Coś tu długo się świeci, wszyscy poszli. O, jest już. Najgorzej było na początku się przyzwyczaić do ich ruchu, ale przed każdym przejściem jest napis, w którą stronę macie spojrzeć, żeby auto znaleźć. Chyba mnie zaskoczyło. A jeszcze ten kawałeczek do następnych świateł muszę sobie przejść i zaraz pojedziemy dalej na rowerku. Mapka, możecie sobie sprawdzić, gdzie jesteście, gdzie co można zobaczyć. Z Epsom do Londynu, tu jest taka kolej podmiejska, pół godzinki i jesteście w Londynie. Wybierając sobie odpowiednią stację, możecie pojechać w daną dzielnicę, gdzie chcecie. Pociągi praktycznie jeżdżą co chwila. Także autem się nie opłaca jeździć do Londynu. Co do samochodów, to dużo jest Francuzów, Peugeotów, Skoda. No i bardzo dużo jest takich małych aut. Też ostatnio SUV-y wchodzą w modę, jest ich coraz to więcej. No dobra, muszę się przeprawić na drugą stronę. No okej, mamy zielone, idziemy.
Musimy poczekać, jak auta przejadą, albo jak nam się zmieni światło. Jedno z dwóch. No, auta się skończyły, możemy iść. No, w tym roku to moja pierwsza wyprawa na rowerze. Nic nie jedzie. Mamy czerwone, ale śmigamy. Dziś rozpoczynamy sezon rowerowy. No i tutaj już nam się zaczyna ścieżka rowerowa. Także wsiadamy na rower i jedziemy. Do sklepu nie wiem, mam chyba 2 km. Jak będę wracał, to włączę licznik. Zobaczę, ile mamy do przejechania do domu. Mamy co? Wyłączamy i wsiadamy na rower. Bo to już może, albo nie, jeszcze tam przejdę na drugą stronę. Tu już możemy jeździć. No i już dojechaliśmy do skrzyżowania, gdzie będziemy skręcać w lewo. No i no i tak się prezentuje nasz sklepik. Bardzo duży parking. Darmowy oczywiście. Ok. Rower zapięty. Idziemy do sklepu. Nie wiem, wózka nie będziemy brali, bo praktycznie tylko chleb muszę wziąć. Po grubsze zakupy przyjedziemy samochodem. Dzisiaj to praktycznie przyjazdka rowerem. Ja wam trochę tylko pokażę z grubsza, jak to wygląda. Tu jest taki fajny sposób zakupów. Smart shopping. Bierzecie sobie taki czytnik. Jak wam pokażę, jak wygląda. Taki czytnik, skanujecie go i każdy zakup, który robicie, skanujecie, wkładacie do siatki i przy wyjściu tylko znowu skanujecie na kasie. No i już zakupy. Tutaj właśnie się wychodzi z wózkiem, skanuje się rachunek i się płaci po zakupach. Dobra, idziemy. Pokażę wam najpierw polską półeczkę, a później pójdziemy po chlebek. Mówili, że w Anglii kryzys, ale raczej niczego nie brakuje. Wszystko w sklepach jest. Może mniejszy wybór jak w Polsce, czy jak w Stanach było. Z głodu się nie umrze. No, a tu mamy półeczkę polską, turecka. Idziemy na polską. Kiełbachy. Wędliny. Biały. Także dużo nie ma, ale coś tu zawsze można wybrać z polskich
przysmaków. Jeszcze jedna jest polska półeczka. No to pójdziemy jeszcze tam zobaczyć. No, gdzieś tutaj była jeszcze trochę polskich rzeczy. O, tutaj już chyba kubusie, cymbałki, napoje, jakieś kwasy chlebowe. Paluszki, grześki, Principolo. No także. O, nawet jakieś flaczki są. O kurde, przypomniało mi się, że kiedyś kupiłem i gdzieś tam w lodówce są. Ogórasy. Także niewiele, ale coś tu jest. No i tak mniej więcej wygląda polska półeczka. No ja sobie takusika kupię. Gronka. Dobra, idziemy na chleb. No i jesteśmy na dziale chlebka. Trochę tego wyboru jest. Tylko że to wszystko angielskie to jest takie mięciutkie. To nie dla nas, ale my mamy tutaj swoją półeczkę. Polski chlebek, złoty 85. Tu jest jakiś inny, złoty 60. Ale my ten zawsze bierzemy. Dwa chlebki, jeden do zamrażarki, drugi do jedzenia. No okej. Chlebek mamy, golonkę jakoś mamy. Cukier taki wielki. Kosztuje 3,75. Jakby ktoś chciał, to nawet polskie tyski jest. Alkoholi nie będę wam pokazywał, bo YouTube bardzo nie lubi, jak się pokazuje alkohole. No i dobrze. Idziemy do kasy. Do kasy można iść do kasjerki albo na samoobsługową. Ale tego tu jest. Alkoholi to nie brakuje, wam powiem. No tu zamknięte, tu dużo, tu dużo. Idziemy na samoobsługę. Chyba że tu pani jest wolna. No i jest zapłacone. Możemy ładować. Wracamy do domu pomału. Rower stoi? Stoi, ok. No i tak wyglądają zakupy u nas. Kas samoobsługowy jest pełno. A tu są te kasy z wózkami, gdzie się podjeżdża. No tam jeszcze jest dział z ciuchami, ale tam nie będziemy chodzić. Zakupy zapakowane. Pinamy rowerek. Będzie ciężko jedną ręką. Dobra, muszę jakoś to zapętać. Okej. I będziemy mało wracać do domciu. A, miałem sprawdzić kilometry. Zaraz zobaczę, ile mamy do domu.
No i to jak widzieliście, pokazało mi, że mamy 1,3 mili, czyli to jest 2 km 8 minut na rowerze. Także wracamy z powrotem. Jak coś fajnego jeszcze zobaczę, to wam pokażę. Jeszcze wracając do domu, wstąpiłem do Nissana i tu jest taki nowy Nissan Qashqai e-Power. To jest hybryda. To jest całkiem elektryczne auto. Silnik ma tylko do wytwarzania prądu. Niesamowite, muszę się z nimi umówić na wypożyczenie. Może wam nagram, pokażę. Lub jest hybryda. No i Nissan Arriva. To jest zupełnie elektryk. No ale niech się zrobi trochę cieplej. Słoneczko, będzie ładniejsza pogoda. To może coś wam pokażę z tych aut. No i tu Nissan Leaf nowy. Też bardzo ładnie wygląda. No okej. Już nigdzie nie skręcamy, teraz jedziemy już do domu. A tu moja fura zaparkowana. No. Wszyscy zwariowali, pod prąd jadą, no. Jak to jeżdżam. Po śmierci królowej powstał ten mural taki poświęcony królowej. No bardzo ładnie to wygląda. No, jesteśmy oczywiście w samym centrum Epson. No i pierwsza rozgrzewka zrobiona. Sprawdzone kolana, sprawdzony rower. Wszystko działa. Miała być ładniejsza pogoda, miało świecić słoneczko, ale niestety jest zachmurzone, jest 10 stopni. Nie za bardzo ta wycieczka wyszła, jak myślałem, ale trudno. Sezon rozpoczęty. Wracam do domcia. A tu jeszcze jeden taki skrót wam pokażę. Do domu pójdziemy tak, wejście w bramę. No i znowu takie potajemne przejście. Także jeśli mieszkacie w Anglii, napiszcie w komentarzach, czy w waszych miastach też tak jest. Jak w Epsom, takie ciche przejścia między budynkami na skróty. No i tu jest urząd miasta Epsom. No jeszcze jedno będzie takie ciche przejście, to wam zaraz pokażę. Mam kawałek ścieżki takiej rowerowej. Jest jedno takie ciche przejście. Ale tu jest jeszcze lepsze. Teraz przejdę, pokażę, ale nie będę jechał, bo jest naprawdę bardzo wąsko. Takie tajne przejście między budynkami, między działkami. No fajnie to wygląda. No, ale wy tego nie czujecie, bo jeszcze internet nie przenosi zapachów, ale wszędzie czuć zapach lisów, także chyba tutaj urzędują wszędzie.
No i to wszystko na dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji kanału, kto jeszcze tego nie zrobił, bo zanosi się na fajną serię nowych filmów. Wkrótce jedziemy do kolejnego państwa w Europie, w którym jeszcze nie byliśmy, a nie byliśmy we Francji, Portugalii, Hiszpanii i Grecji. No ale gdzie polecimy, także zobaczycie. Zapraszam na kolejne filmiki i na razie, bye bye. Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, subskrybuj mój kanał. Nie zapomnij o dzwoneczku, który powiadomi Cię o nowym filmie. Gdybyś chciał wesprzeć mój kanał, kliknij tutaj, wybierz dowolną sumę i już.